od czegoś, co znasz bardzo dobrze, choć nigdy się nad tym nie zatrzymałeś. Sytuacja sprzed lat, może sprzed kilku dni. Wchodzisz do mieszkania przyjaciela, niby nic, zwykłe spotkanie, a ty od pierwszej sekundy czujesz, że atmosfera jest jakaś gęstsza, że coś się wydarzyło. Nikt jeszcze nie zdążył ci powiedzieć, ale twoje ciało już wie. Ramiona się lekko unoszą, oddech zmienia rytm, a twój umysł dopiero za chwilę zacznie to racjonalizować. Witajcie na kanale Innowidzący. Mówi do was Dariusz w drugim odcinku o tajemnicach świadomości. Pójdźmy dalej. Tu robi się ciekawie. Twoja reakcja nie pochodziła z oczu, z uszu ani z logiki. To była informacja, która weszła szybciej, niż masz możliwość ją nazwać. Możliwe, że myślałeś, że to przypadek, że masz wyczucie, że to intuicja. Nie, to jest mechanizm zapisany w każdym z nas, tylko przysłonięty filtrami dorosłości. Ludzki organizm to system, który nieustannie odbiera sygnały z otoczenia. Wibracje, pola, mikrodrgania powietrza, zmiany w zachowaniu ludzi obok. Każda cząstka materii drga, a twoje ciało, zanim w ogóle zadasz pytanie, co się dzieje, już to rejestruje. To dlatego czasem odwracasz głowę na chwilę przed tym, jak ktoś się pojawi. To dlatego czujesz spojrzenie, zanim cokolwiek usłyszysz. To dlatego w niektórych miejscach czujesz się nieswojo, choć nic logicznego tego nie tłumaczy. Czym to jest? To czysty odbiór informacji zapisanych w drganiach otoczenia. Ale ten naturalny odbiór jest czymś przesłonięty. Od dziecka wmawia się nam, że prawdziwe jest tylko to, co widać gołym okiem, a reszta to fantazje. Z biegiem lat filtr się zagęszcza i zaczynamy ufać bardziej społecznym narracjom niż własnym zmysłom. A jednak czasem filtr się rozsuwa, czasem coś pęka. Czasem właśnie wtedy, kiedy jesteś zmęczony albo w milczeniu spoglądasz w nocne niebo, albo kiedy przechodzisz przez pusty pokój, który nie jest taki pusty, jak powinien być. To są te chwile, w których percepcja pokazuje prawdziwy zasięg, zanim znów wrócimy do normy. Gdy stoisz obok drugiej osoby, zanim padną jakiekolwiek słowa, już odbywa się rozmowa. Ciało drugiego człowieka emituje pole, które twoje serce rejestruje automatycznie. Widziałeś kiedyś dziecko, które nie chce podejść do kogoś nowego? Ono nie analizuje, ono czyta pole, niewerbalne sygnały, stan emocjonalny, który nie jest widoczny w twarzy. Dorośli mają tę samą zdolność, tylko przykrytą hałasem codzienności. Gdy wejdziesz w stan spokoju, wszystko staje się znowu jasne. Ciało szepcze szybciej niż język potrafi wyrazić. Każdy z nas ma w sobie niewidzialny punkt obserwatora. To z niego widzi świat i to on decyduje, ile widzi. U dziecka ten punkt znajduje się w innym miejscu niż u dorosłego. Dlatego dzieci dostrzegają więcej kolorów, mikrogestów, emocji, a czasem obrazy, które później znikają z pola widzenia dorosłych. Z czasem ten punkt przesuwa się z różnych powodów. Czasem przez traumę, czasem przez presję otoczenia, czasem przez zwykłe dorastanie. I nagle to, co kiedyś widziałeś naturalnie, staje się niewidoczne. Ale gdy punkt wraca choćby na sekundę, świat zmienia ostrość, jest wyraźniejszy, głębszy, bardziej prawdziwy niż normalna rzeczywistość. Znasz te momenty,
Nagłe zwolnienie czasu podczas wypadku. Déjà vu tak mocne, że na chwilę tracisz poczucie tu i teraz. Nocną ciszę, która nagle staje się gęsta jak mgła. Przestrzeń, która otwiera się w górach lub starym lesie. Błysk świadomości tuż przed snem, jakby ktoś uchylał drzwi do innego pokoju. To są przemieszczenia percepcji. One nie są wyjątkiem, są śladami tego, co potrafisz na co dzień, tylko nie jesteś tego świadom? Jeśli świadomość jest interfejsem, to rzeczywistość ma wiele poziomów. Widzisz głównie ten, do którego jesteś dostrojony, ale kiedy filtr się zmienia, a zmienia się naturalnie podczas zmęczenia, medytacji, nocnego spaceru, przez chwilę widzisz znacznie więcej. Może to być błysk pola wokół osoby, nagłe poczucie kierunku, którego nie powinieneś znać, obraz w umyśle tak ostry, jakbyś patrzał oczami, uczucie bycia obserwowanym przez coś, co nie ma formy. Te zjawiska nie są odstępstwem od normy, są sygnałem, że percepcja przebija się na inny poziom. Każde miejsce ma swoją pamięć, każdy kamień, każde drewno, każdy dom. Kiedyś wszedłeś do jakiegoś pomieszczenia i poczułeś ciężar, którego nie umiałeś wyjaśnić. Albo odwrotnie, jakąś dziwną lekkość, przyciąganie, spokój. Nie są to emocje twoje. To echo tego, co zostało tam zapisane. Ciało to odbiera, a umysł dopiero po czasie próbuje dorobić historię. To, co nazywasz intuicją, przeczuciem, nagłym wglądem, to tylko wierzchołek, bo zanim pojawi się myśl, ciało już dawno coś powiedziało, przekazało sygnał, ustawiło cię w odpowiedniej pozycji, zmieniło rytm oddechu, uderzyło mikroimpulsem, którego nie potrafisz nazwać, ale potrafisz poczuć. Nie jesteś odcięty od świata. Jesteś częścią pola, które reaguje wcześniej niż twój umysł potrafi zarejestrować. I nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że przypomnisz sobie wszystkie te chwile, gdy widziałeś coś, zanim wiedziałeś. Jest jeszcze jedno zjawisko, o którym mówi się rzadko, a które każdy z nas zna z własnego życia. Zwłaszcza wtedy, gdy jesteś z kimś bardzo blisko, przez dłuższy czas. Z partnerem, dzieckiem, przyjacielem, kimś, z kim przeszedłeś wiele lat codzienności. Zaczyna się niewinnie. Ta osoba mówi coś do ciebie, a ty słyszysz kolejne zdanie chwilę wcześniej, zanim jej usta je uformuje. Nie zgadujesz, po prostu wiesz. Czasem jedno słowo, czasem całe zdanie. A czasem bywa tak, że ta druga osoba nagle się zawiesi, urwie myśl, a ty bez zastanowienia mówisz na głos dokładnie to, co miało paść. Ona patrzy na ciebie zdziwiona. Skąd wiedziałeś? To jest coś głębszego. To efekt synchronizacji percepcyjnej. Jak to wyjaśnić? Kiedy ludzie przebywają z sobą długo, ich pola świadomości zaczynają się dostrajać. Tak samo jak dwa wahadła na jednej belce, które po pewnym czasie zaczynają się poruszać identycznie, nawet jeśli są na początku w innych rytmach. W fizyce i neurokardiologii nazywa się to koherencją. Pete Peterson mówił o tym wprost. Grupy ludzi mogą zsynchronizować swoje pola do tego stopnia, że reagują na informacje, zanim trafią do słów. To niezwykła właściwość pola energetycznego, która działa szybciej niż procesy językowe. Słowo, zanim padnie, powstaje najpierw jako impuls, jako zmiana napięcia, mikrodrgnięcie mięśni, drobna modulacja oddechu, mikrofala w sercu i w mózgu. Zanim język zacznie formować dźwięk, pole już nadało sygnał.
A jeśli jesteś z tą osobą bardzo długo, twoja świadomość zna jej rytm. Sposób, w jaki kończy zdania, napięcie ciała, które pojawia się przed określonym słowem, emocje, która wybiega przed myślą, a nawet mikrodrgania w głosie, które jeszcze nie zdążyły stać się dźwiękiem. Twój odbiornik działa szybciej niż ich nadajnik werbalny. A jak to się ma do percepcji? To jest najczystszy dowód, że percepcja człowieka nie jest zamknięta tylko w 5 zmysłach. Bo gdy słyszysz słowo, zanim zostało wypowiedziane, to nie usłyszysz go uchem. Słyszysz je polem informacyjnym tej osoby. Nie jej język, ale jej intencję tuż przed słowem. Jej emocję, zanim stanie się zdaniem. Jej wewnętrzną falę, która wychodzi w świat ułamek sekundy wcześniej. Peterson mówi o tym jasno. Komunikacja pola wyprzedza komunikację werbalną. Serce odbiera sygnał wcześniej niż mózg przetwarza słowa. To zjawisko nie jest anomalią. To jest normalne działanie świadomości, gdy filtr percepcji między 2 osobami jest cienki. A najbardziej cienki staje się w relacjach, które trwają latami, z dziećmi, zanim zaczną mówić, z partnerem, z którym przeżyłeś setki emocji, z rodzicem, którego wzory oddechu znasz na pamięć. Wtedy przestajesz słyszeć słowa, zaczynasz słyszeć źródło, z którego słowa padają. A co z momentami, gdy druga osoba się zawiesza, a ty mówisz za nią? To bardzo klasyczny efekt. Fala impulsu wychodzi z pola tej osoby, a jej proces werbalny zatrzymuje się po drodze. Ty odbierasz tę falę i uzupełniasz, zanim dźwięk zdąży wybrzmieć. A w praktyce ona czuje, co chce powiedzieć. Jej ciało zaczyna już formować impuls. Jej pole wysyła sygnał, ale jej język się blokuje, a ty, już połączony z jej rytmem, kończysz to za nią. Nie dlatego, że zgadujesz, dlatego, że odbierasz poziom wcześniejszy niż słowa. To dowód na to, że świadomość jest nielokalna, a percepcja działa w czasie szybszym niż język. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się słyszeć zdania, zanim zostaną wypowiedziane, to tylko znak, że twój filtr percepcji na moment stał się przezroczysty. Że widzisz nie efekt, ale źródło, że odbierasz rzeczywistość tak, jak działa naprawdę, a nie tak, jak nauczono cię odbierać. No tak, zapytasz, jak bardzo rodzina, społeczeństwo i kultura zmieniają naszą percepcję? Otóż każdy z nas rodzi się z percepcją, która jest szeroka jak otwarta przestrzeń. Dziecko nie filtruje, ono widzi, odbiera szepty emocji, nastroje, drobne zmiany energii, mikrosygnały płynące z ludzi i miejsc, ale potem zaczyna się proces kształtowania, a właściwie zawężania. To jak bardzo zostanie zawężony, zależy od 3 czynników. Rodzina. Pierwsze filtry, które nakładają się w ciszy. Nie trzeba słów, by dziecko zaczęło kopiować percepcję dorosłych. Dzieci naśladują sposób patrzenia na świat, zanim nauczą się mówić. Jeśli wychowujesz się w rodzinie, która nie ufa własnym odczuciom, tłumi emocje, unika tematów niewygodnych, ignoruje intuicję, wyśmiewa wrażliwość, to twoja percepcja zaczyna dopasowywać się właśnie do tego tonu. Dziecko, które czuje, że coś jest nie tak, ale słyszy: nie wymyślaj, wszystko jest normalnie, nauczy się jednej rzeczy: bardziej ufać opiniom innych niż własnemu odbiorowi świata. Pierwsza deformacja percepcji zaczyna się właśnie tutaj. Społeczność to druga warstwa,
co można czuć, a co nie wypada. Każda społeczność, szkoła, dzielnica, grupa rówieśnicza ma swój program percepcyjny i zaskakująco często działa on na zasadzie: nie widzimy tego, o czym nie mówimy. Jeśli grupa funkcjonuje w trybie bądź normalny, nie przeszkadzaj, nie przesadzaj, nie analizuj. Co ty wymyślasz? Wszyscy tak mają. To jakiekolwiek subtelne sygnały emocjonalne, energetyczne, intuicyjne zostają wyciszone. Zaczynasz dostrajać percepcję do normy grupy. Nie dlatego, że jest prawdziwa, ale dlatego, że jest uznana za bezpieczną. Tu jest duża deformacja. Zastępowanie indywidualnego odbioru rzeczywistości odbiorem zbiorowym. No i jesteśmy w trzecim punkcie. Kultura. Główny filtr narracji. To jest największy programator. Kultura decyduje o tym, co jest realne, a co nierealne. W naszej kulturze intuicja jest mniej wartościowa niż fakt. Percepcja rozszerzona to zabobon. Emocje to słabość. Wgląd to przeczucie, które nic nie znaczy, a czucie obecności, pól, nastrojów, to tylko wyobraźnia. I tak filtr staje się gęstszy z każdym rokiem życia. To jest ten moment, w którym, jak mówi Peterson, percepcja zaczyna działać już nie na tym, co odbierasz, ale na tym, co wolno ci odbierać. To nie jest twój filtr, to filtr cywilizacji, kultury, która preferuje logikę i statykę, a nie dynamikę i subtelne sygnały. To jest trzecia deformacja. Więc jak bardzo to wszystko zmienia naszą percepcję? Radykalnie. Do tego stopnia, że dorosły człowiek często nie widzi już świata, widzi interpretację, której go nauczono. Dziecko widzi emocję, dorosły widzi zachowanie. Dziecko widzi napięcie w polu, dorosły widzi nastrój. Dziecko widzi zagrożenie, zanim się pojawi, dorosły widzi przypadek. Dziecko widzi sygnał, zanim jest słowo, dorosły widzi zgadnięcie. Dziecko czuje prawdę, dorosły dopasowuje się. Rodzina ustawia twoją czułość, społeczność ustawia twoje granice, kultura ustawia twoje ramy percepcji. A największym paradoksem jest to, że cały system działa odwrotnie niż powinien. Uczy cię ignorować to, co naturalne i ufać temu, co wpojone. Czy da się to odwrócić? Tak, i właśnie o to chodzi w tej serii. Percepcja nie znika, zostaje jedynie przykryta. To jak światło pod grubą warstwą kurzu. Nie świeci słabiej, jest tylko mniej widoczne. Gdy usuwasz filtr rodzinny, grupowy i kulturowy, nagle wraca to, co miałeś jako dziecko. Szybkie reagowanie, intuicyjne czytanie ludzi, słyszenie słów przed słowami, czucie miejsc, świadomość sygnałów emocji, rezonans z drugim człowiekiem, dostęp do informacji, zanim zdążysz ją przemyśleć. Peterson nazywa to powrotem do naturalnego odbioru, percepcji nielokalnej, pola, które działają szybciej niż neuron, a to wszystko zaczyna działać dopiero wtedy, gdy człowiek zaczyna zdejmować warstwy kulturowego programu. Jakbym to podsumował w jednym zdaniu? Rodzina ustawia ci anteny, społeczność przycina zasięg, kultura decyduje, które fale w ogóle wolno rozważać za prawdziwe. Ale prawdziwa percepcja jest wcześniejsza niż to wszystko i czeka, aż ktoś ją znowu odsłoni. To, do czego dziś doszliśmy, to tylko powierzchnia, cieniutka warstwa czegoś znacznie głębszego,
czubek góry lodowej, która im dłużej się patrzy, tym wyraźniej pokazuje, że pod spodem kryje się cała struktura, jeszcze niewidoczna. Można by zejść tam od razu, otworzyć te drzwi szeroko, ale każdy ma swój rytm. Dlatego zostawię ten wątek dokładnie tutaj. Nie dlatego, że temat się kończy, ale dlatego, że czasem dobrze jest pozwolić, by pewne myśli po prostu popracowały same. Nie wiem jeszcze, jak daleko chcecie iść dalej. To pokażą wasze komentarze. Wasze słowa pod tym odcinkiem będą jak echo. Wskażą kierunek, pokażą, które z tych wątków poruszyły was coś żywego, a które dopiero czekają, żeby je odsłonić. A jeśli okaże się, że ten temat w was rezonuje, to w następnym odcinku dotkniemy czegoś bardzo szczególnego. Czegoś, o czym większość ludzi już nawet nie pamięta, że potrafi. Sztuki obserwowania samego siebie. Tak, jakby patrzyło się z zewnątrz, z miejsca innego niż codzienna myśl, z miejsca ciszy, w którym możesz spokojnie zobaczyć nie tylko świat, ale także to, co w tobie go zniekształca. Gurdżiejew mówił, że prawdziwa percepcja zaczyna się dopiero wtedy, gdy człowiek zauważy, kto w nim patrzy, a kto tylko reaguje. O tym będzie kolejny krok. Jeśli chcesz go zrobić, daj mi znać. A na dziś wystarczy.